Wiecie, na potrzebę tego odcinka wymyśliłem motto życiowe, które powinno się wypisywać złotymi literami nad drzwiami uniwersytetów. Oprawcie te słowa w ramki, zapiszcie brokatowymi długopisami w pamiętnikach i powtarzajcie dzieciom na dobranoc. Nigdy nie będziesz wielki, jeśli będziesz imitował wielkich. Niby Ameryki nie odkryłem, ale jednak niektórym przydałoby się wziąć te słowa do serca. Z trudem chwytam nowe książki fantasy, bo wszyscy tak bardzo starają się być Tolkienem, że to podejście się stało standardem w branży. Z tego powodu coraz częściej uciekam do klasyki i niespecjalnie się skłaniam do zmiany podejścia. Co czyni tę całą klasykę lepszą? Chyba to, że wydawcy i pisarze nie wiedzieli jeszcze, jakie motywy się najzwyczajniej w świecie sprzedadzą. Dlatego musieli wydawać po prostu dobre książki. To samo można powiedzieć o każdej innej dziedzinie sztuki. Powstawanie popkultury wygląda następująco. Nie wszystko co dobre staje się popularne i kasowe. Wydawcy zatem metodą prób i błędów patrzą na to, co się staje popularne i dobrze przyjmowane, by ostatecznie wyznaczyć trend. Wyznaczony trend się zmienia z biegiem lat, kiedy powstaje coś nowego i dobrze przyjmowanego. Uprościłem, ale obraz się wam chyba zarysował. Podążanie wyznaczonym trendem nie musi być nawet świadome. Główny bohater jest sierotą? A da się w ogóle inaczej? Niektóre tropy są tak utarte, że wydają się być obowiązkowe. Niestety, w drodze powtarzania schematów nieraz gubi się ich sens. To właśnie się staje normą w przypadku budowania światów. Wszyscy udają Tolkiena, nie wiedząc nawet, jaki jest prawdziwy sens świata, który stworzył. Nie potrafię przymykać na to oka. Naiwność fikcyjnych światów przedstawionych bije po oczach, kiedy próbuję czytać coś nowego. And there's this sense that we need to do as much world building as Grandpa Tolkien did if we're going to justify writing epic fantasies. How much time did Grandpa Tolkien spend on his world building? 3 decades. He never stopped. He never stopped is the right answer, yes. But it's like 3 or 4 decades. I think it's 20 years is like the number I've heard bandied around the most, but I don't think there's an official number. That's just, he loved this world building. He loved languages, he loved coming up with all this lore, and his books were almost more a vehicle to get his lore out to people. And a plot was like something he had to put in as a necessary evil to get people to experience the awesomeness of his lore. He said he wanted to create a new mythology for England because he felt like they didn't really have their own. The iceberg. So conventional wisdom about world building is this idea that world building is done like an iceberg. That this is what you show in your book and this is how much you know. It's a good place to start our discussion of world building because one of the reasons that people read epic fantasy in particular, but all fantasy and science fiction, is this idea that they want to be immersed in a new place. People go into stories like this, like we usually write, wanting to believe that it's real. And this iceberg theory is one way that you can approach this. Tak jak wspominałem w moim poprzednim filmie, podejście, którego uczy Sanderson, bardzo mnie mierdzi. Co więcej, nie rozwiązuje powyższego problemu z rozbudowanymi światami w dobry sposób. Jak sam powiedziałem, rozbudowany świat powinien być częścią przekazu książki. Powracając do najważniejszego fragmentu wypowiedzi Sapkowskiego. To świat służy fabule, nie fabuła światu. I to jest pierwszy problem z tymi światami. Pisarze nie wiedzą, jak zrównoważyć jedno i drugie. Obecność magii, magicznych istot i fantastycznych miejsc nie jest nawet środkiem mającym coś wyrazić, tylko czymś wręcz odwrotnym, nic nie wnoszącym narzędziem, przynętą. Ja sam również daję się złapać na ten haczyk, ale kiedy się orientuję, że to co na nim jest to nie solczysty pączek, tylko atrapa, odstawiam książkę i nawet do niej nie wracam. To znaczy, co ci dadzą elfy w twojej książce, jeśli nie reprezentują czegoś ważnego? Po co ci czarodzieje, skoro pełnią rolę urzędników? Po co ci moc, jeśli można ją zamienić na jakąkolwiek superbohaterską moc i nikt nie zwróci na to uwagi? Uniwersalnym przykładem kontrastującym z tymi problemami jest właśnie świat Władcy Pierścieni. O ironio, wzorzec i wyznacznik, którym jest Śródziemie, pokazuje, dlaczego nikt nie potrafi zrobić tego dobrze. A jak Tolkien zrównoważył świat i fabułę? W tym materiale powiedziałem o najważniejszej różnicy między sposobem pisania Sapkowskiego a Tolkiena.
Skoro już o Tolkienie mowa, nakreślenie kolejnego rozgraniczenia najlepiej zobrazuje kontrast między Wiedźminem a Władcą Pierścieni. Zaznaczam tylko, że ten podział jest wykreowany przeze mnie, na podstawie własnych obserwacji, ale jestem pewien o jego słuszności. Mianowicie, fundamentem fabuły Władcy Pierścieni jest świat przedstawiony. Fabuła i postacie wydają się być tłem dla Śródziemia. Z Wiedźminem jest dokładnie na odwrót. To postacie są najważniejsze dla Sapkowskiego, co sam przyznał. Pomyliłem się w nim w dwóch kwestiach. Po pierwsze, podział, którego użyłem, nie jest wcale przeze mnie wymyślony, po prostu nie uświadomiłem sobie, że on już istniał. Po drugie, użyłem niewłaściwych słów. W angielskim używa się terminów character-driven story, world-driven story i plot-driven story, ale skupię się tylko na tych dwóch pierwszych. Dajcie znać w komentarzach, czy w polskim języku używa się tych terminów i jak one brzmią. Na potrzeby tego filmu samodzielnie je luźno przetłumaczę na historia napędzana postaciami i historia napędzana światem. Z samych tych nazw łatwo można skojarzyć, pod którą kategorię podchodzą książki Tolkiena. Bądźmy szczerzy, postacie w książkach są dużo mniej wyraziste niż te w filmach na ich podstawie. Pamiętam ludzi krytykujących Hobbita Jacksona za to, że krasnoludy prawie nie różniły się od siebie. Jeśli się porówna ich odpowiedniki filmowe z wersjami książkowymi, to widać wyraźnie, że reżyser starał się im nadać charakteru. Nie krytykuję teraz książki, tylko podkreślam to, co już powiedziałem. Książki o Śródziemiu to historie napędzane światem, w przeciwieństwie do większości książek fantasy. Po jakiego grzyba w takim razie budować dla nich cały świat fantastyczny, jeśli historia jest napędzana postaciami? To tak jakby dać każdemu żołnierzowi w bitwie o Winterfell ulubiony kolor, motto życiowe, skomplikowaną historię dzieciństwa i ulubioną piosenkę. Można, ale to zupełnie bezużyteczne wobec historii. W moim poprzednim wideo powiedziałem: popularna fantastyka zmienia się powoli w grę RPG. I powiedziałem to dosłownie. Jest taka popularna seria fantasy o nazwie Malazańska Księga Poległych. Jej autor przed jej napisaniem stworzył sam świat, żeby móc zagrać w RPG w nim osadzonym. Nie przeczytałem tych książek, nie wypowiem się na ich temat, nie wykluczam, że sam bym je bardzo polubił. Jedyne co mnie martwi, to że takie podejście stanie się wyznacznikiem dla pisarzy. Przywołam teraz najbardziej ikoniczne przykłady światów fantastycznych, których książki są tylko bonusem. World of Warcraft i Forgotten Realms. To nie historia jest dla tych marek najważniejsza, lecz same te światy. Chociaż istnieją liczne książki osadzone w tych uniwersach, to nie pod książki zostały one stworzone, tylko pod gry. To zupełnie inne medium, o tym też pewnie kiedyś zrobię film. Sęk w tym, że wymienione przeze mnie światy są stworzone tak, by mogły się wydarzyć w nich najróżniejsze historie. Świat Władcy Pierścieni został rozpisany pod jedną konkretną narrację. Wyznaczone w nim prawa jej służyły i gdyby było inaczej, opowieści te nie byłyby równie epickie. Tolkien przez całe życie konsekwentnie działał w tych ramach. Przykładem historii, która nagięła ramy swojego świata i czym to poskutkowało, jest legenda Kory. Więcej o niej w tym filmie. Teraz trochę powiem, na czym polegały ramy Tolkiena. Jeśli czytaliście Silmarillion, to pewnie zauważyliście, że historia powstania świata wygląda w nim jak w Biblii. Pierścień jest symbolem grzechu, tak jak krzyż Jezusa. Frodo zaniósł pierścień do Mordoru dobrowolnie, tak jak Jezus dobrowolnie poddał się karze śmierci. Czarodzieje pełnią rolę aniołów. Sauron to szatan. Można powiedzieć, że świat tolkienowski to chrześcijaństwo opatrzone nordycko-germańską oprawą. Punktem wyjścia, z którym inni autorzy się rozmijają, jest mit. Mitologizacja dobra i zła, wędrówki człowieka przez życie, jego upadku i późniejszego powstania. Tym podejściem do tworzenia Tolkien sięgnął głębiej niż cokolwiek, co jest teraz popularne. To, co robią późniejsze serie, to tylko alegorie. Nie jest to oczywiście nic złego, ale alegorie odnoszą się tylko do konkretnych czasów i konkretnych zajść. Mit traktuje o długiej drodze, jaką wszyscy musimy przejść. Dziwi mnie po prostu, że tak mało się o tym mówi w tym środowisku. Z tym was zostawiam, na razie.